Z Lofotów dalej kierowaliśmy się w stronę Nordkap. Za nami 14 dni podróży, ponad 4000 km zrobionych na motocyklu, kilka lub nawet kilkanaście przepraw promowych i 12 nocy pod namiotem. Ze znalezieniem miejsca noclegowego nie mieliśmy żadnego problemu, przynajmniej w północnej części Norwegii. Wystarczyło zjechać kawałek z głównej trasy i zawsze coś się znalazło. Pomimo, że byliśmy tu w środku lata, to temperatura nocą potrafiła być bliska zeru. Nocą rozpalaliśmy ognisko, żeby się trochę ogrzeć przed snem.
Skalisty przylądek o wysokości 307 metrów jest połączony z lodem stałym podmorskim tunelem. Nordkap bywa błędnie uznawany za najdalej wysunięty przylądek Europy. Inny przylądek na tej samej wyspie jest wysunięty o 1457 metrów bardziej na północ. Widać go z tarasu widokowego Nordkap. Natomiast nie prowadzi do niego żadna droga jezdna. Jako że oba te przylądki są właśnie na wyspie, to w rzeczywistości nie kwalifikują się do tytułu najbardziej wysuniętego na północ przylądka Europy. Ten tytuł należy do Nordkin, który znajduje się około 68 km na wschód od Nordkap. Nawet gdybyśmy brali pod uwagę wyspy, to najbardziej wysuniętym punktem Europy jest przylądek Fligely na wyspie Rudolfa. Nordkap pozostaje jednak najbardziej popularnym miejscem, m.in. ze względu na swoje położenie historyczne i atrakcyjność. Jest punktem końcowym na trasie międzynarodowej E69. Na miejscu dowiedzieliśmy się, że tamtego dnia przylądek był w humorze, bo nie padało i nie wiało tak bardzo jak przez ostatnie dni. Na miejscu jest piękne muzeum, restauracja i sklepik z pamiątkami. Po obejrzeniu wszystkiego, co się da i kolacji w restauracji, powoli zaczęliśmy się zbierać. Padał lekko deszcz, było bardzo pochmurnie, wiecznie i zimno. Zmęczenie dawało w kość, więc rozważaliśmy opcję cofnięcia się na jakieś pole namiotowe lub nawet ostatecznie do hotelu. Podczas podróży motocyklowych można spotkać ciekawych ludzi. Tak też było tym razem. Spotkaliśmy Daniela, który przyjechał ze Szwajcarii również na Nordkap. Namówił nas on, żebyśmy rozbili namiot i zostali przynajmniej na jedną noc na Nordkap. Nieczęsto w sumie bywa się w takim miejscu. Pomimo deszczu uznaliśmy, że rozbijemy namiot i poczekamy na wschód słońca. Udaliśmy się do restauracji aż do jej zamknięcia, gdzie wypiliśmy kilka kaw i gorącej czekolady. Następnie poszliśmy robić zdjęcia. Liczyliśmy na rozpogodzenie się zaraz przed wschodem słońca. Niestety się przeliczyliśmy, ale i tak zrobiliśmy kilka fajnych zdjęć. Te zdjęcia, a także wszystkie inne z tej wyprawy możecie zobaczyć na naszym blogu, na który serdecznie zapraszamy. Powoli zaczęliśmy kierować się na południe. W interkomach słuchaliśmy muzyki i delektowaliśmy się widokami. Tak więc powoli wracamy, a właściwie to zmieniamy kierunek podróży i rozpoczynamy dopiero zwiedzanie Norwegii od północy w kierunku południa. Zostało nam jeszcze kilka dni w zanadrzu i zamierzaliśmy je w pełni wykorzystać. A po drodze wiedzieliśmy, które miejsca chcemy jeszcze raz zobaczyć, a które minęliśmy wcześniej jadąc na północ. Rozkładanie namiotu, rozpalanie ogniska to stawało się już dla nas rutyną. Bardzo przyjemną rutyną. Zdaliśmy sobie sprawę, że możemy w ten sposób funkcjonować przez długi okres czasu.
Dzięki, że jesteście z nami. Jeśli podobają się Wam nasze materiały, subskrybujcie i wbijajcie też na naszego bloga, Instagrama i Facebooka. Na blogu wrzucamy dużo zdjęć motocyklowych, relacji z wypraw, fotorelacji, zdjęć krajobrazów, a także recenzji naszych motocyklowych i podróżniczych gadżetów i akcesoriów.